Kład to nie samochód. Jeśli twój prowadzi się poniżej oczekiwań i straciłeś nadzieję na to, że będzie lepiej, to koniecznie obejrzyj ten materiał. Pokażemy ci w teście, jak zmienia się geometria podczas jazdy w terenie i wyjaśnimy, dlaczego tak jest i jak można to zniwelować. Przenosimy się do warsztatu. Jesteśmy w warsztacie u Piotrka Rosy i będziemy dzisiaj pokazywać, dlaczego kłady nie są tak stabilne jak samochody i jak pracuje zawieszenie. Uwaga, to dotyczy jakiej części kładów? Właściwie to wszystkich bez wyjątku. Specyfika zawieszenia, akurat zrobimy to na przykładzie Canama, ale to jest bez związku, ponieważ 99,9% kładów ma ten typ zawieszenia, więc to, co mamy pod ręką, pokażemy Wam, dlaczego jest tak, a nie inaczej i od czego to zależy. Więc jeżeli zastanawiacie się, dlaczego wasz kład ciężko się prowadzi, to dzisiaj Wam pokażemy, dlaczego tak jest na przykładzie technikaliów. Zapraszamy do oglądania. Dlaczego geometria w kładzie zmienia się w zależności od wysokości, od obciążenia, od jazdy? Nie jest to takie idealne, tak jak każdy sobie myśli, że raz ustawione, to działa idealnie. Pamiętajcie, to nie jest samochód. Dużo ludzi zapomina, wsiadając pierwszy raz na kłada, że on się dziwnie prowadzi, dlatego słuchajcie, do brzegu, żeby nie było jakieś tam to bardzo skomplikowane. Jest to wahacz. Wahacz osadzony w ramię i tak dalej. Nie będę już się skupiał, jak wygląda wahacz. Wahacz jest elementem ruchomym. Zademonstruję to na razie tylko tak na chwilę. Jeśli zawieszenie Wam podchodzi do góry, wiadomo, że promień tego wahacza się wydłuża i przez to cała zwrotnica odchodzi Wam od osi kłada. Jest to w każdym pojeździe, jeśli zawieszenie jest tego typu wielowahaczowe, ale jakbyście tutaj zobaczyli na drążek kierowniczy niestety jest obsadzony w stałych punktach, więc wahacz podnosząc się do góry odsuwa Wam zwrotnicę, ale niestety drążek, który, powtarzam, jest na stałe, zaczyna Wam rozsuwać koła na boki i bardzo, ale to zaraz Wam pokażemy, jak bardzo zmienia się zbieżność w zależności od obciążenia kłada. I tak jak mówię, jest to w każdym kładzie bez względu na markę, bo tego typu konstrukcja zawieszenia jest od zawsze. Nie widziałem nic innego nikt nie wymyślił i bez względu na to, czy to jest najnowszy model, stary model, zasada działania jest niezmienna. Stały drążek, ruchomy wahacz, jedno z drugim powoduje bardzo dużą zmianę zbieżności, a jak bardzo dużą, za chwilę zobaczycie w dalszej części tego odcinka. Bo tutaj musi być bardzo duży skok zawieszenia. W samochodzie nie jest potrzebne aż tak dużo. Zresztą ci, co się interesują terenówkami, to wiedzą, jaki jest problem wyliftowania samochodu na wahaczach. Trzeba zmieniać zwrotnicę i tak dalej. Strasznie się zmienia zbieżność. Dlatego w terenówkach prawdziwych jest sztywny most, który pracuje razem, nie ma żadnych i tam nie zmienia geometrii kół. Żeby Wam zobrazować, jak to wygląda w rzeczywistości, bo to takie tłumaczenie może nie każdy zrozumie, jak się zmienia zbieżność. Mamy zamontowane tutaj takie proste urządzenia, ale to nie musi być nic skomplikowanego. Mamy odpięte amortyzatory, żeby zasymulować Wam ten skok zawieszenia, który jest, no bo wiadomo, że z amortyzatorami jest bardzo ciężko. I dzięki temu możecie zobaczyć naocznie, jak bardzo zmienia się zbieżność w kładzie podczas jazdy. Przez to, no niestety ten kład zawsze będzie jakiś taki nerwowy, niestabilny, także ja o tym wiem, wielu z Was o tym nie wie. Spróbuję Wam to wytłumaczyć, no na przykładzie tego mojego króla, co zawsze powtarzam. To jest taki złudny sprzęt, który każdemu się wydaje, że on ma 4 koła i sobie stabilnie stoi. Ci, co już się wywrócili, to wiedzą, że tak nie jest, a ci, co jeszcze się nie wywrócili, to taka dobra rada, podchodźcie do tych sprzętów z pokorą, bo naprawdę jedziecie, wyluzujecie się gdzieś, złapie Wam kierownica, kolejna, to nie jest takie proste. O tym Wam nikt nie mówi i lepiej, żebyście się nie przekonywali na własnej skórze, jak ten sprzęt potrafi Was zaskoczyć. Przyjemnie, no i też nieprzyjemnie. Będziemy podnosić koła. Na razie jest opuszczony maksymalnie do dołu, nawet trochę więcej niż powinno być, ale nie jest to już jakaś tam duża różnica. W tych warunkach kład nie pracuje, bo gdyby aż tak nisko to schodziło, no to chyba by się w ogóle nie dało go prowadzić. No ale
Mniej więcej zasada zachowania tego będzie taka, jak powinna być. Będziemy sobie mogli to później podnieść do góry. W momencie pracy tego zawieszenia pokażemy Wam, jak bardzo rozjeżdżają się bądź zjeżdżają koła, co powoduje niestety to, co powoduje, że kład nigdy nie prowadzi Wam się idealnie prosto, chyba że to jest asfalt. Tak jak widzicie, eksperyment, podstawiliśmy kobyłki, to jest teraz dolne ustawienie zawieszenia, w sumie najbardziej jak może się ono wychylić. No mamy tutaj 90, powiedzmy 5,5, więc jakby bazowo zaczynamy od tego wymiaru. Za chwilę zobaczycie, co się będzie działo, jeśli to zawieszenie pójdzie w normalny tryb pracy, tak jak stoicie na tym kładzie, nie jadąc. Zobaczycie na miarce, jak zmienia się zbieżność podczas obciążenia tych wahaczy. Mam nadzieję, że było to widać. Teraz mamy taką, powiedzmy, optymalną pracę zawieszenia. Nawet bym powiedział, że ciut niżej, ale zakres skoku tego zawieszenia naprawdę jest bardzo duży, więc zbieżność przestawia się kosmicznie. I pamiętajcie, im wyżej podnosicie kłada, tym będzie on się Wam gorzej prowadził, to co zawsze mówię. Nie za wysoko, bo im wyżej, tym gorzej. Podsumowując ten nasz eksperyment, do czego chcę tutaj nawiązać. Ci, co kupują pierwszego kłada, nie jeździli niczym wcześniej, oczekują od tego kłada, bez względu na to, czy to jest Chińczyk, czy to jest markowy kład, że on będzie Wam się prowadził jakoś idealnie. Słuchajcie, nie ma takiego kłada, który się prowadzi idealnie, a wiecie, że jeździłem, nie wiem, iloma, bardzo dużą ilością kładów. Kład zawsze trochę myszkuje, jeden więcej, drugi mniej. Jest to uwarunkowane wieloma tam aspektami, ale mimo wszystko ten kład nie będzie Wam się dobrze prowadził tak jak auto. Pamiętajcie o tym i nie oczekujcie nie wiadomo czego. Chciałbym, żeby to obejrzeli nowi nabywcy, żeby później nie było, że kupiłem kłada i ciężko mi w drogę trafić. Niestety to jest taki sprzęt i zawsze tak było, na razie jest i chyba będzie i nikt tego w żaden sposób raczej nie zmieni. Są, mówię, jeden więcej, drugi mniej, ale tak naprawdę jeśli oczekujecie super prowadzenia, nie macie tego w żadnej marce i nigdy nie znajdziecie. Trzeba po prostu się najpierw przejechać i zobaczyć, czy to Wam pasuje. Zawsze to powtarzam wszystkim. Spróbować przejechać się, żeby później nie być rozczarowanym. Tak, zawsze powtarzam, że im większa opona, to tym bardziej, słuchajcie, jeśli sobie założycie duże koło, ten obwód koła się zmienia, to tym bardziej ta różnica w tej zbieżności, wiadomo, że potęguje się to jeszcze bardziej. Ja zawsze powtarzam, zawieszenie nie za wysoko podniesione, bo to zmienia Wam kąt i zbieżność diametralnie. Nie za duże koła, tak jak widzicie, ja jeżdżę na małych tych kółeczkach i wierzcie mi, że dużo lepiej i bezpieczniej jeździ się na małych kołach. Duże koła nie zawsze są dobre, do błota jak najbardziej, do normalnej jazdy niekoniecznie, więc tu trzeba do tego przywyknąć. Jeśli ktoś lubi kłady, szybciutko to ogarnie, jeśli ktoś myśli, że to jest jak jazda motocyklem czy czymś, to nie jest to w ogóle dla niego, więc od razu, żeby wiedział, z czym to się wiąże. Słuchajcie, a jak już jesteśmy przy tym zawieszeniu, jeszcze chciałem poruszyć jedną kwestię, która jest zawsze taka kontrowersyjna. Montować dystanse, nie montować. Zaraz Wam wytłumaczę, co powoduje też dystans. A czy montować, zadecydujecie sami, żeby ktoś tego nie odebrał jakoś w zły sposób. Jeśli założycie tutaj dystans na piastę, automatycznie ten dystans odsuwa Wam koło od osi całego tego zawieszenia, więc zwiększa Wam się tutaj diametralnie, a jak już ktoś założy 5 cm, to już naprawdę według mnie musi być wariat, to tym bardziej zastosowanie tutaj tak szerokiego dystansu, jeśli złapie Wam to koło gdzieś w jakimś, nie wiem, kolejnie czy coś, od razu Wam wyrwie kierownicę, no bo na zasadzie dźwigni. Im dłuższa dźwignia, tym łatwiej macie przesunąć całe to zawieszenie. To samo koło, oddalając je od piasty, zwiększacie dźwignię, więc nie dziwcie się później, że ten kład jeszcze gorzej Wam się prowadzi, bo tak jak zbieżność Wam uciekła ileś, tak jak widzieliście, to dystans powoduje to, że to koło jeszcze wykonuje większy ruch, bo zwiększyło mu się tutaj odsadzenie i zarazem dźwignia. Może to jest niezrozumiałe,
ale nie jestem w stanie tego inaczej wam wytłumaczyć. Dlatego nie jestem zwolennikiem dystansów w pewnych maszynach, w pewnych sprzętach. I jak widzicie, ja nie stosuję dystansów. Próbowałem wszystkiego, z przodu, z tyłu, takie śmakie. Najlepiej jeździ mi się bez, a wy sobie zrobicie jak uważacie. Ja tylko mogę się z wami podzielić dobrą radą. A jeszcze dodam, że w Kanamie G3, jak już mam okazję powiedzieć, dystans wręcz pogarsza jego właściwości jezdne, bo tam jest zrobiona geometria zupełnie inaczej. Są specjalne opony przystosowane do tego, żeby zniwelować w jak największym stopniu to, że ucieka tak mocno ta zbieżność, chociaż tego się nigdy, mówię, przy konstrukcji tego zawieszenia nie da usunąć. Można to tylko poprawić więcej bądź mniej, ale on zawsze myszkuje bez względu na markę i technologię, jaka tam jest zastosowana. Myślę, że na tym możemy tutaj poprzestać.